No, jest jakieś branie, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, trzeba podnieść kija. Słuchajcie, pomysł taki na dziś to odwiedzić z dwa, może trzy miejsca, ale raczej na dwóch skończę. Zobaczymy, jak będą brały. I właśnie, ja jestem na tym spocie na sam początek, tym ogonowym, tym, który ostatnio nagrywałem. Już w sumie nie pamiętam, jaką przynętę ja ustaliłem. Mówiłem, że w rekordach tygodnia, że kawior rządzi i chciałbym kawior sprawdzić, także testuję kawior, ale przede wszystkim na metodę dzisiaj. Też mam użytą taką dziwną zanętę, to wam muszę pokazać raz tak, te zestawy. To jest haczyk 1. Przypon widzę, że dałem 29, prawie że jest 10% wyrobione, to może być. Tak, czyli mam kawior 16, kukurydza żółta, oczywiście dip, kawior, no i tutaj mam zanętę taką, którą my używaliśmy prawdopodobnie pod brzany na tubie, tak mi się przynajmniej wydaje. Także słonecznik w bazie. Mówię mam, to skorzystam, nie będę robił jakiejś innej. Full kawior poza atraktorem, którego nie mam, nie mogę używać, a raczej był na tym koncie. No w sumie to raczej wam się przyda. Jak ktoś nie ma 100% w zanętach. Także jest tran w atraktorze. No i to byłoby na tyle. Tu coś bierze. Tu jest podobny chyba zestaw. Różnią się na pewno haczykami. Karaś, to ostatnio tu brało. Tu pewnie mam haczyk inny. No tu mam piąteczkę. Zobaczymy, jak jest piąteczką, będzie to spróbowało. Kukurydza też jest chyba żółta, tak jak tam. Na prawym zestawie mam tutaj chyba czerwoną. O, dobrze mówię, czerwony kawior założony. Haczyk też troszkę inny. Także wszędzie ta sama zanęta. Ja sobie te zestawy ponaciągam. Mapę jeszcze wam nie pokazywałem. 5, 6, 50, 17 metrów. Właśnie to jest korekta, bo ostatnio jak nagrywałem z tego miejsca, to miałem rzucone na 15. Wydawało mi się, że jakoś lepiej oddaje. Sporo było tych karpi lustrzeni. Jakieś tam sporo, kilka chyba właśnie było, więcej było pospolitych. No i trzy ogony miałem trochę ponad godzinę. Czy dokładnie, nie, trzeci wpadł dokładnie na godzinę. Ja nagrywałem to ponad godzinę, ale trzeci idealnie się zsynchronizował z czasem, jak byłem tu na tym spocie godzinkę. Ten pierwszy gdzieś wziął po minucie, jak się tu ustawiłem, także szybko. Dobra, zobaczymy. Chwilę to postoję. No i tak jak mówiłem, no może sobie pójdę na brzozy. Temperatura ma być wody cały czas normalna przez kolejne ileś tam godzin, także się nic nie zmieni. Odezwę się wam, o ile albo tak, będzie coś fajnego, albo żeby wam pokazać, jaki rezultat dała ta zanęta. No i jaki ten setup w ogóle oddał rybę, nie? Bo sam jestem ciekaw. O, jest kolejny ogon. Tych ogonów za dużo nie miałem, a dzisiaj może będzie hurtowo. Dobra, to ja sobie stoję, łopię. I zobaczymy, co tu się wydarzy. No i jest potwierdzony. Jest potwierdzony ogonek kolejny. Trzeci już. Ale w sensie potwierdzone, że na tym zestawie... O, ładny, 4-kilogramowy. Na tym zestawie z czerwoną kukurydzą. Oczywiście kawiorem. Dobra. A tam też coś się dzieje. No. Metoda. Ja się zastanawiałem, czy tu coś do tej metody dorzucić. Spodem może nie, ale może kobrą rzucić jakieś kulki. Ale jakby ci tak w miarę skutecznie brało. Też te ogony to nie są jakieś takie częste ryby. Z jakiegoś powodu ten znaczek rzadkości posiadają. Także co? Postoję troszkę i zobaczymy, co tu będzie wychodzić. Tutaj co mamy? O! To jest Narumi chyba, tak? O, dobrze powiedziałem. Narumi. No i to te ryby teoretycznie jak brały tam na 47
47, 44, to tam mi w ogóle nie oddawało. Też niby brały tam te ogony, tu gdzie jest, o tu na tym spocie. Tam też niby brały ogony i na rumi czasem się zdarzały, ale u mnie w ogóle nie działał tam ten spot. No, kolejna taka ryba. Dobra, ja jestem teraz już na tych brzozach naszych słynnych. I kolejny karpiszon. Złowiłem kilka rybek, że wam pokażę jak prezentują się zestawy. O, 7,4, 7,4. Całkiem ładne karpie mi tu biorą. Właśnie to jest ten problem. Przede wszystkim my się ustawiamy za F1. Ja jestem, od 9 minut. Zaczęło wiać w ogóle. Było 7 metrów wiatru przez długi czas. Nagle zaczęły same jakieś karasie tam brać na tych ogonach. A jeszcze miałem takiego jednego. To już wam nie pokazywałem chyba na tym na rumi skończyłem. Później już nie było sensu, bo powtarzać. To zresztą wam mogę je pokazać tutaj, co mam za rybę przecież, nie? Dobra. To takie rybki tam brały. Strasznie chyba ta pogoda namieszała. Bo raczej nie zanęta, bo przecież te wszystkie ryby już później brały po tym jak była ta zanęta rzucona w tej metodzie, tak? Dobra, tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, ale teraz tak, stoję sobie właśnie gdzieś od tego czasu. Pierwsza ryba od razu był tutaj ten pospolity, jeden tylko, F1. I tak się zastanawiam, czy on był. Tak, on jest na żółte tutti frutti. Bo się zastanawiam, mam założone żółte na każdym zestawie. Tu mam dalej tą haczyk piątkę, ten, który mi ostatnio tu oddawał. Tu mam zanętę tą taką standardową, jak ktoś nie ma atraktora tutti frutti, to daje się śmietanę z reguły. Także co, testujemy metodę. Tam się karaś kręci. Tu są te haczyki. Wszędzie takie same duże, tylko przypony zmniejszyłem. Zamiast tych 27 mam 18, może 21 na 1. Ale tak dobra, powiedzmy, że 18 są założone. Tu jest haczek 1, czerwony tutti frutti. Tu jest haczek 1 i żółte tutti frutti. I to kolejny raz na tym wjeżdża jakiś stosunkowo duży karp. Także ten spot brzozowy oddaje mi rybki, to prawda, jak zwykle, ale na tą chwilę ja F1 nie mam. Poza tą jedną, ale to nie można jej liczyć. Jest jakoś dziwnie. Widzę, że pełno ludzi tu łowi, ale też widzę, jak sami też zresztą widzicie ten czat, tak są jakieś F1, ale masa lustrzeni. Masa lustrzeni, jakieś kowale też widziałem. Także zobaczymy, postoję sobie troszkę i zobaczymy, ile z tego srebra z tego spota też wyjdzie. O, tu się przynajmniej dobrze zaczyna. Dlaczego mówię zaczyna? No bo jestem teraz na spocie tym, który nagrałem chyba z tydzień temu. Najgorzej, że dalej wieje. Ale dobra, ja ten zestaw mam, haczek zmieniłem. Patrzcie, rozmiar 6. Rozmiar 6 i te moje Muga Hook, które ostatnio tam na tych brzozach oddały. Także ustawiłem sobie to tak, żółte tutti frutti. No i zobaczymy, zanęta dalej ta sama. Jestem tutaj, Czyli mówiłem, że może będą 2 spoty, może 3. No to mamy 3. Chwilę tam postoję, zobaczymy jakie tam będą rezultaty. Może przestawię wszystkie 3 wędki w to jedno miejsce na chwilę. Tutaj masa karpia, chociaż chwilę temu też dostałem fajnego F1. Właśnie na ten zestaw, tu gdzie mam ten większy haczek. To taki lustrzeń 5 kg, tu na tą Mugę 1 dostałem przed chwilą takiego, tego tutaj, 2 kg, bo ten to był przed chwilą przecież tam, na tamtym miejscu. Tutaj przede wszystkim wchodzą F1. Coś może w tym jest. W tym, co ostatnio ustaliłem, że fajnie mi oddają te haki. Tam mam rozmiar 6, tu mam rozmiar 5 i wchodzi. I przede wszystkim większość tych F1, bo na początku narzekałem, że tylko jedno miałem, masa karpia jak zwykłego była, to one biorą właśnie na ten haczek tutaj i na ten zestaw. Tylko jeden taki był dziwny, który wyskoczył tutaj na tę 1, tak? Kolejne lustrzenie. Z tym, że znowu zawisłem. To jest standardowe dla tego miejsca. Tam też było tak
że było sporo F1, ale też było właśnie sporo karpia zwykłego z mora tamtego miejsca, ale no, tu jest kolejny F1. Ale no, jak biorą fajne, zwykłe karpie, takie powyżej 3 kg i mamy bardzo dużo ryb w godzinę, to też jest dobrze, nie? Łącznie się kasa robi. Zobaczymy, czy tam ma sens jeszcze coś. Jak wpadnie jeszcze jakaś jedna ryba, a najpewniej chociaż jedno F1, no to tam może ustawię 2 kije, a może już wszystkie. Chwilę postoję jeszcze tutaj. Tu biorą, ale no, chociaż mniejszy haczyk typu takiego i daje większe szanse na te F1. Patrzcie, nawet nie przeszkadza, że tu zostawiłem przypon 27. Ciekawe. Tu mam haczyk większy, mniejszy przypon, większy haczyk. Karpie. Tu mam większy przypon, mniejszy haczyk F1. Ciężko wnioski jakieś wyciągnąć. Dobra, taka ciekawostka. Natchniony małymi haczykami założyłem jeszcze mniejszy. I to już jest druga ryba na tym zestawie. Założyłem taki rozmiar 10. I dostałem F1. Też miałem tu F1. Tam miałem lustrzenia na tamtym spocie, więc przestawiłem kija. O, tam. 55-61, coś takiego. Sprawdzam, zobaczę. Jak coś tam wyskoczy, to może w tamto miejsce się przestawię. Lubię tak kombinować. Coś tu pływa, ale raczej to nie jest ta ryba, którą chciałem łowić, nie? No, konkretny ten pospolity jest. To jest ten spot, to on tutaj 5561, który czasem pokazywałem, że można się ustawić tutaj w tym miejscu, na pomoście. I w sumie tak samo jest 5-6 metrów. Rzucać tak w tą przerwę i można sobie kije tak ustawić. A jak ktoś lubi rzucać w krzaki, to może w ten sposób rzucać. I to samo, nie? Zobaczymy. Ja bym chciał F1 i widać nie jest mi to dane. Tam znowu na tym zestawie z hakiem 10 coś bierze. F1 chwilę temu wychodziły i to właśnie na tym zestawie. Z tym hakiem 10 rozmiarem. Idę tam po to. Tu jest F1 i wydaje mi się, że na tym drugim zestawie jest drzewo, ale to na tym, którym teraz trzymałem. Kolejny raz rzucam na te drzewa. Tu jest F1. W ogóle dłuższy czas nie brało. Co zrobiłem? Przerzuciłem ten zestaw dosłownie chwilę temu. Z 3-4 minuty nie było ryby. Co z tymi drzewami jest? No, 3-4 minuty nie miałem ryby na tym zestawie po tym, jak przerzuciłem mam branie nagle, tak? To jest ciekawe. Ciekawostka. I teraz znowu kolejna ryba. Tak to jest. Wydaje mi się, szczególnie na tych krótkich spotach, że chyba warto przerzucić. Jak już 2-3 minuty się nic nie dzieje, a spot jest tak aktywny, że teoretycznie powinien rybę za rybą nam dawać. Możecie napisać, jak waszym zdaniem to jest. A tak mi się wydaje, przynajmniej na tych krótkich spotach, że chyba lepiej przerzucić. Dobra, biegnę na ten spocik. Tu odnoszę wrażenie, że to będzie kolejny karp. Chyba lustrzeń. Chyba, że to F1 jest, ale to za duży opór. No, dobra, widzę lustrzenia. Czyli tak, ten spot, coś mi się wydaje, że mocno karpiowy jest. I to drugi karp pod rząd. Na 3 wędki byśmy się tu ustawili, to tutaj myślę, żebyście połowili sobie karpie. Tutaj, czemu ja to wyrzucam? Tutaj na tym spocie F1 wyskoczyła, to jest szansa na więcej tych F1. To tak. Myślę, że możecie popróbować. To dajcie znać w komentarzach, jak ten spot jeden czy drugi, jakie ryby wam daje. Jak już wam po godzinie tutaj na tych brzozach będzie rzadziej brało, albo postoicie na tym pierwszym spocie z filmu, czyli tam na tych gonach. No to zapraszam was tutaj. Jeden spot, drugi, trzeci.
i możecie stać 3 godziny bez reloga, co zawsze wyjdzie. A ja tą rybę wyrzuciłem przez przypadek. Dobra. Nie o zarobek w tym filmie chodziło, tylko bardziej o to, żeby zobaczyć, jakie ryby biorą, sprawdzić metodę. No i to działa. Pierwszy spot, przynajmniej 3 ogony, 4. 4 ogony w 40 jakoś minut, słaba pogoda. Później się tak gdzieś po tym czasie, po tym na Rumi chyba słabo było z pogodą już. Zaczęło te 7 metrów być wiatru. No dobra, może bym dłużej postał, więcej może by tego było. Później na tym spocie zmiana haczyków na mniejsze. Myślę, że to mocno poprawiło o braniach. Chociaż wpływ może też mieć pora dnia. Ale tu już tych F1 znowu więcej. No i to kombinowanie. Jeszcze ja się ustawiałem tutaj na wiaderku. Ale tu już wam nie pokazywałem, bo to tam wpadł od razu na start jeden karp. Później chyba z 5 minut leżał ten zestaw i nic się nie działo. Ok, to ja sprzedaję to, co tu mam. Szału tu nie ma, być chyba z 1,5 ponad godziny. Ja mam z 600 srebra, tak myślę. O, ale tutaj te przynajmniej F1 robią robotę. Takiego nie mam, bo zabrakło mu chyba z 300 gram. No. No i te F1 mnie zaskakują na ten haczek 10. Może zrobić jeszcze test. Jeszcze pozakładać mniejsze haki. Co by na to? Jakieś 12 karpiowe najmniejsze. 3 na zestawach. Dobra, ja mam 600 srebra. Trochę się poprawiło. F1 jednak robią robotę. A ja tymczasem kończę. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, komentujcie. Może macie jakieś pomysły. A ja dziękuję wam za obejrzenie i na razie.